Rak piersi, tragiczna śmierć rodziców, rozwód, diagnoza autyzmu córki. Jak sobie z tym wszystkim poradziłam? Jak wyjść z kryzysu życiowego? I dlaczego właśnie ja mam o tym mówić? Na początek pozwolę sobie się przedstawić. Parę słów dosłownie o mnie. Nazywam się Inessa Kim, jestem mistrzyni transformacji, instruktor neurografiki, przewodnik terapii na deskach sadhu. Mam mnóstwo różnych dyplomów, certyfikatów, ale nie to jest najważniejsze. Myślę, że najważniejszym moim nauczycielem było, jest i zawsze będzie życie. Tak samo jak z każdym człowiekiem. Tak jak kiedyś usłyszałam od mojego nauczyciela, Twoje kazanie powinno być takie samo jak Twoja spowiedź. I bardzo mi się to stwierdzenie spodobało, dlatego myślę, że ten mój przekaz teraz, on będzie przede wszystkim płynął prosto z mojego serca. Będę się dzielić moim doświadczeniem, jak ja wychodziłam z różnych sytuacji kryzysowych. I mam przeogromną nadzieję, że jeżeli teraz jesteś w kryzysie, to przynajmniej w jakimś stopniu Cię to pomoże. Pierwszy mój kryzys życiowy, który przeżyłam, taki bardzo mocny, to był, kiedy usłyszałam diagnozę swojej córki. Miała wtedy niepełne 5 lat, że ma autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna. Nie mogłam się z tym pogodzić. Dzisiaj z wielką dumą przedstawiam swoją już 22-letnią Olgę jako wyjątkową córkę z pięknym autystycznym umysłem. To, że ona jest wyjątkowa, nie mam w tym żadnych wątpliwości. Zresztą osoby, które ją znają, też chętnie to potwierdzają. Drugi mój taki bardzo poważny kryzys, z którego udało mi się wyjść, to była straszna tragedia, która przydarzyła mi się 15 lat temu. Straciłam obu rodziców. W wieku 58 lat zginęli w wypadku samochodowym. Wtedy miałam takie poczucie, że totalnie straciłam grunt pod nogami, bo rodzice byli dla mnie ogromnym wsparciem, ogromnym przykładem. Byli takimi moimi liderami w życiu i bardzo dużo się od nich uczyłam. Tego właśnie wsparcia w pewnym momencie, w trudnym momencie też mojego życia. Wtedy przeżywałam rozwód, wtedy trzeba było córkę oddać do szkoły i to był, można powiedzieć, taki drugi mój bardzo poważny kryzys życiowy. Mój trzeci poważny kryzys życiowy to rok 2020. Wiem, że dla wielu osób on był trudnym rokiem, dla mnie był po prostu mega wyjątkowy i bardzo transformujący, ponieważ w roku 2020 usłyszałam diagnozę rak piersi. Od razu muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zdrowa. Udało się bez ingerencji chirurgicznej, bez chemii, bez naświetlania i chyba za to właśnie wydarzenie, za ten właśnie kryzys ja jestem najbardziej wdzięczna. Dlaczego? Dlatego, że od tego momentu zaczął się, można powiedzieć, taki mój rozwój duchowy. W rozwoju osobistym to ja jestem od ponad już 20 lat, ale właśnie tym rozwojem duchowym zajęłam się dopiero po tym, jak usłyszałam tą, wtedy wydawało mi się, straszną diagnozę. Więc jak ja sobie z tym wszystkim poradziłam? Nie było łatwo. Od razu mówię, że nie było łatwo. Gdybym miała teraz wrócić do każdego z tych wydarzeń, to postępowałabym według takiego określonego schematu. Jeżeli jesteś teraz w jakimś kryzysie, jeżeli przeżywasz jakąś trudną sytuację, to pierwszy taki mój lifehack jest taki: zatrzymaj się i zaakceptuj to, że jesteś w kryzysie. Nie należy robić z siebie bohatera, nie należy udawać, że jesteś po prostu nie wiadomo jakim siłaczem, siłaczką, że poradzisz sobie z tym wszystkim świetnie i że będziesz po prostu robić dobrą minę do złej gry. To jest najgorsze, co można w tym momencie zrobić i takie zachowanie może wręcz pogłębić ten kryzys. Dlaczego o tym mówię? Próbowałam być dzielna, próbowałam być silna i niczemu dobremu to nie służyło. Więc pierwsza moja rada, jak wyjść z kryzysu, to zatrzymać się i zaakceptować, że jesteś w kryzysie. Druga moja rada, nie być taką Zosią Samosią. Byłam taką Zosią Samosią. Mówiłam, że świetnie sobie dam radę sama ze wszystkim. I wiem też, że dużo szybciej udałoby mi się z tych kryzysów powychodzić, gdybym po prostu wyciągnęła rękę
i poprosiła ludzi o pomoc. Bo bardzo często nie doceniamy tego niesamowitego bogactwa, jakie mamy, a jest nim dobre nastawienie, życzliwość, ludzie, którzy są dookoła nas. Ja po prostu wstydziłam się poprosić o pomoc. Ja uważałam, że poproszenie o pomoc może świadczyć o mojej słabości. Teraz właśnie, kiedy patrzę na to z perspektywy tych minionych lat, wiem, że poproszenie o pomoc to wcale nie jest słabość. To właśnie świadczy o Twojej sile. Na koniec taki trzeci mój główny lifehack, jak wyjść z kryzysu. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Każdy problem jest stworem umysłu. Nie ja jestem autorem tego słowa, autorem tego powiedzenia również jest mój nauczyciel, doktor habilitowany nauk psychologicznych Paweł Piskariow, twórca neurografiki, o której za chwilę powiem. I on mówi, że problem jest stworem umysłu. Kryzys tak naprawdę też istnieje przede wszystkim w Twojej głowie. I żeby poradzić sobie z kryzysem, trzeba zacząć działać innymi metodami niż myślenie. Więc tutaj bardzo przydatne są przede wszystkim różne praktyki cielesne. Po tym, jak już zaakceptujesz, że jesteś w kryzysie, poprosisz najbliższe osoby o pomoc. Warto też jest wprowadzić do takiego swojego trybu codziennego jakieś ćwiczenia fizyczne. Najlepiej jest zaczynać dzień od nawet lekkiej gimnastyki. Jeżeli nigdy tego nie robiłaś, nie robiłeś, to moja taka rada, zacznij to robić. Dlaczego? Dlatego, że ciało jest bardzo, bardzo niedocenianym przez wielu z nas narzędziem właśnie do radzenia sobie z kryzysem. Jeżeli my będziemy myśleć cały czas o tym kryzysie, to my z niego nie wyjdziemy. I tutaj warto jest przyłączyć się na swoje ciało. Można zacząć na przykład od wprowadzenia spacerów. Rano zakładasz buty sportowe i idziesz na długi spacer. Na długi spacer, podczas tego spaceru starać się być właśnie w tu i teraz. Nie myśleć o kryzysie, tylko idąc, można nawet to mówić na głos. Świeci słońce, widzę zieloną trawę, o ptak, jakie ciekawe drzewo, czyli po prostu odnotowujesz, co ty widzisz w tym właśnie momencie. Nie myślisz o kryzysie, nie myślisz o problemie, tylko właśnie konstatujesz wszystko to, co jest przed tobą. I tak przez całą godzinę. Oczywiście ja wiem, że to jest trudne, bo sama przez to przechodziłam. Nie jest łatwo utrzymać swoją koncentrację właśnie na tym, co się dzieje w tym momencie, ale jak się mówi, praktyka czyni mistrza, więc taki spacer uważny też można sobie wyćwiczyć. Bardzo pomagają tutaj praktyki oddechowe. Bardzo pomagają tutaj medytacje. Bardzo pomagają tutaj właśnie medytacje w połączeniu z praktykami oddechowymi. Mówiąc medytacja, mam na myśli nie praktyki, które zna bardzo dużo ludzi, czyli nie wiem, jakieś słuchawki i słyszymy gdzieś tam w tle przyjemną muzyczkę i czyjś głos. Dla mnie nie jest to taka prawdziwa medytacja, dla mnie jest to po prostu jakaś praktyka medytacyjna, tak? Natomiast medytacja polega na tym, że siadamy, skupiamy się na oddechu i nie mamy żadnych słuchawek, nic. Jesteśmy po prostu sami ze sobą, koncentrujemy się na tym oddechu. W medytacji nie chodzi o to, żeby pozbyć się wszystkich myśli. Nie, chodzi o to, żeby odległość między jedną a drugą myślą maksymalnie wydłużyć. I to też da się wyćwiczyć z czasem. Czyli po pierwsze spacer, po drugie medytacja z ćwiczeniami oddechowymi, bardzo głęboki i długi wdech i bardzo, bardzo, bardzo powolny, długi wydech. Można, żeby właśnie odciążyć tą swoją głowę od myślenia o kryzysie, liczyć te wdechy i wydechy. Na przykład raz, dwa, raz, dwa i tak dalej.
Mnie osobiście również przy wyjściu z kryzysu pomogła moja wielka pasja, którą jest gotowanie. Gotowanie, ja chyba w ogóle zrobię o tym osobny odcinek, a teraz tak pokrótce przybliżę o tym, kiedy nastąpił taki prawdziwy przełom w wyjściu z takiego stanu depresyjnego po utracie moich rodziców. Ja wtedy zaczęłam robić różnego rodzaju pierożki. Nie wiedziałam wtedy, nie miałam zielonego pojęcia o tym, że to się nazywa terapia zajęciowa. Później, jak już zgłębiałam ten temat, to dowiedziałam się, że motoryka mała, a lepienie pierożków czy wykonanie jakichkolwiek rzeczy manualnych świetnie współdziała z mózgiem. Oddziałuje wręcz na mózg i okazuje na ten nasz mózg taki nawet bardzo często terapeutyczny wpływ. Więc ja intuicyjnie po prostu poczułam, że ja muszę robić coś rękami. Więc bardzo dużo robiłam pierożków różnego rodzaju, na potęgę. Robiłam dziesiątki, setki, zamrażałam je. Później zaczynałam je rozdawać. Później ludzie zaczęli mi w ogóle nawet za to płacić. Doprowadziło to wszystko do tego, że otworzyłam swoje własne bistro w pewnym momencie i to bistro funkcjonowało przez kilka lat. Z dużym powodzeniem. Teraz, poza tym, że nadal gotuję, uczę ludzi gotować, to ja przede wszystkim pokazuję ludziom, jak za pomocą tych składników, które mają, przyrządzić fantastyczne, smaczne i pełne radości życie. Bardzo mi w tym pomogła neurografika. Nie wiem, czy słyszeliście już o tej metodzie. Jest to metoda bardzo nowa. Autorem tej metody jest doktor nauk psychologicznych Paweł Piskariow, twórca neurografiki, założyciel Instytutu Psychologii i Twórczości. I ja w 2022 roku zostałam instruktorem neurografiki. I muszę powiedzieć, że instruktorem neurografiki zostałam dlatego, że ta niezwykle skuteczna metoda bardzo mi pomogła przezwyciężyć jeszcze jeden kryzys, o którym wcześniej nie wspomniałam. W pewnym momencie mojego życia, kiedy już niby wszystko mi się układało, dostałam straszny, wtedy mi się tak wydawało, cios prosto w serce od dwóch bardzo bliskich mi ludzi. Wtedy akurat poznałam neurografikę i zaczęłam to zdarzenie przerysowywać. Po 17 rysunkach, po bólu nie było ani śladu. Co więcej, ja w głębi serca poczułam niesamowitą wdzięczność i miłość do tych osób, ponieważ zrozumiałam, że muszę zgłębić tą metodę, muszę dostać uprawnienia, żeby zacząć pomagać innym ludziom, również między innymi radzić z kryzysami i spełnić ich marzenia. I tą metodą, tak jak już wspomniałam, jest neurografika. Jestem certyfikowanym instruktorem neurografiki i bardzo bym chciała, żeby o tej metodzie dowiedziało się jak najwięcej osób. Jeżeli temat tego odcinka dotyczy również Ciebie, to kliknij w link, który jest w opisie tego odcinka i odbierz mój prezent dla Ciebie. Jest to link do nagrania bezpłatnego webinaru Potok obfitości. Podczas tego webinaru wypróbujesz działanie tej metody na sobie. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Inessa Kim. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.